Dzień dobry, witamy w kolejnej części naszej rozmowy w Guitar Stories z Jakubem Żyteckim. Dzisiaj porozmawiamy o tym, z jakiego urządzenia korzysta, żeby wzbogacać swoje jakże oryginalne brzmienie. Cześć Kuba ponownie. Tam. Co to jest, co masz pod nogą? To jest Line 6 Helix, z którego korzystam w trakcie koncertów, grania na żywo przede wszystkim. Jakby nagrywając w domu przeważnie korzystam z wtyczek, typu właśnie ostatnio Neural DSP albo Amplitube przez parę ładnych ostatnich lat. Też w zasadzie trochę z Helixa, ale Helix właśnie służy mi do tego, żeby grać na żywo i to jest, wiadomo, zabieram tylko to, nie wiem, siadamy gdzieś do samolotu i lecimy na drugi kontynent, no to jest w zasadzie wszystko, co muszę wziąć, plus gitara. I wpinam się oczywiście bezpośrednio do dźwiękowca, do konsolety. No i tak, i tu mam parę... To jest cyfra, tak? Tak. Znaczy, że ty od samego początku ciągnęło cię w stronę cyfry, czy musiałeś się do niej to była przekonywać, kwestia komfortu tak? po prostu. I tego też, że nie było mnie za bardzo stanie jakieś super drogie, odjechane, butikowe wzmacniacze. I też nie miałem jak na nich grać, no bo wiadomo, że gdzieś w pokoju, w bloku, w mieście, no to nie jest to do końca możliwe. No i też jakby główną to było kwestia nagrania, że po prostu wpinam to przez USB do karty dźwiękowej czy do komputera i mogę od razu sobie to nagrywać. Są dwie szkoły, że analog to analog nigdy cyfry nie dogoni, chociaż w dzisiejszym XXI wieku to polemizowałbym z takimi stwierdzeniami. Cyfra to fakt, na pewno jest wygodna, ale twoje ucho razi ta surowość cyfry, jeżeli jest... Czasami jest z czym walczyć, w sensie cyfra ma to do siebie, że ma często taki zwłaszcza jeśli chodzi o przestery, czy w sumie nawet czyste soundy też, że mają taki kujący gdzieś tam, mają taką kującą częstotliwość w okolicach 4-5, przynajmniej ja to tak słyszę, która na przykład niekoniecznie się pojawia w momencie, jak mamy dobrze omikrofonowaną paczkę, dobrą paczkę z fajnym wzmacniaczem, ale to jest często kwestia tak naprawdę wycięcia tego później equalizerem, czy odpowiedniego później obrobienia tego gdzieś tam w postprodukcji. Ale nie, wydaje mi się, że da się dużo z tego wyciągnąć. Kurde, jakby była taka możliwość i miałbym okazję podróżować ze swoim całym sprzętem, to pewnie miałbym kilka jakichś komp Fendera albo nie wiem czego, jakieś staki Marshalla, ale nie jest to za bardzo możliwe. Więc jest to, a z tego się naprawdę da dużo wyciągnąć. Ja strasznie lubię efekty przestrzenne w tym Helixie. Wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo mi się to udało. Też grasz w różnych salach, z różną akustyką. Masz różne ustawienia w zależności od tego, gdzie grasz, czy Nie, raczej staram się jakby zawierzać tutaj dźwiękowcowi, z którym często jeździmy i on po prostu już sobie z tym musi jakoś poradzić. Jest tutaj opcja takiego globalnego EQ, gdzie nie trzeba, powiedzmy, wchodzić do każdego presetu i wycinać jakieś częstotliwości, tylko można to zrobić na globalnym ustawieniu. Także ja nawet sam, szczerze mówiąc, nie wiem, co tutaj jeszcze się dzieje w tym, bo mam to tak obczajone, powiedzmy, z grubsza. Jak dorwałeś to pierwszy raz, do czego dążyłeś? Co cię zainteresowało w tym? Że wygodne, to wiadomo, ale co? Przestrzeń czy przester? Znaczy, dorwałem to dlatego, że wybieraliśmy się na trasę i zacząłem się zastanawiać, jak mogę tę trasę zagrać, więc akurat padło na to. Tak, przede wszystkim przestrzeń, ale też jakby mobilność tego i funkcjonalność to była główna kwestia, bo i tak wiedziałem, że to jest jakby urządzenie tak flagowe jak Fractal, jak Kemper, są 3 takie urządzenia i wiedziałem, że powiedzmy pewnie są jakieś różnice w soundzie, ale to są pewnie jakieś, nie wiem, jakieś mikroskopijne różnice, które i tak wszystko jest w większości kwestia to jest po prostu ukręcenie tego soundu, a można po prostu tutaj tworzyć takie łańcuchy, takie bloki soundów, które są wręcz nieskończone i to brzmienie kreować na milion różnych sposobów. Tu mamy po prostu też w wzmacniaczach ustawienie biasu, jednego, drugiego. Ja nawet sam do końca nie wiem o co chodzi, ale sprawdzam, kręcę i okej, brzmi to tak i się to może jakoś sprawdza. Na przykład, no nie wiem, tutaj mam w tym bloku to jest po prostu to działa jako dopałka, to jest jakiś distortion, który pewnie bazuje na jakiejś kostce, ale nie ma oczywiście tej nazwy, więc do końca nie wiem, co to jest. Tutaj mam wzmacniacz, to jest chyba Pivey 5150, albo ten nowszy Pivey, który powstał na bazie tego Piveya, więc taka metalowa, klasyczna konstrukcja. Akurat strasznie mi się podoba, jak on tutaj działa. I tutaj właśnie można zobaczyć, że no tu mamy sekcję jakby tą główną wzmacniacza, dalej mamy master i tutaj się pojawiają jakieś w ogóle już odjechane możliwości właśnie sterowania biasem, jakby nasyceniem lamp i to jest bardzo, bardzo jakby wpływa na odczucie tego soundu pod łapą. I jakby nie mam na tyle wiedzy teoretycznej, że wiem, że na przykład to zadziała tak, jeżeli przekręcę tą gałkę, a to tak, tylko po prostu kręcę i sprawdzam wszystko. Dokładnie, tak to mniej więcej wygląda.
Tutaj mam wgranych kilka impulsów, z których korzystam. Sprawdzają się, nie wiem dokładnie jaka to jest paczka, nie wiem czy to nie jest Marshall jakiś dwugłośnikowy. Ale miałem właśnie kilka wgranych impulsów i po prostu też sprawdzam, które się sprawdzają lepiej. I dalej mam equalizery, które sobie tutaj zrobiłem, 2, żeby mieć większe pole do tej manewru i powiedzmy jakieś, nie wiem, podbijanie 180 Hz, 4 dB, obcinanie 1 kg. Jakby to też wszystko jest na ucho, żeby niektóre rzeczy, które wychodzą, je delikatnie wyciąć. Tak samo tutaj. A później to, co jest poza tym, to jest delikatny kompresor i wszystkie jakieś efekty, które sobie tutaj odpalam pojedyncze. Jakby ja trochę to traktuję tak na zasadzie, jakbym miał pedalboard z kostkami, że każdy przycisk odpowiada. Na przykład tu mamy reverb sprężynowy, tu mamy jakiś dodatkowy dłuższy reverb, jakiś plate, nie wiem nawet dokładnie. Ja sobie najczęściej to ustawiam tak, że mam powiedzmy 2 reverby w patchu i przeważnie jeden jest troszeczkę krótszy, a drugi jest taki ambientowy. Tak samo robię z delayami i tu mam tap tempo, tutaj mam podbicie i tu mam jeszcze opcję innego wzmacniacza czystego, żeby mieć wszystko w jednym patchu i w tym wypadku to jest combo Rolanda, tak? To takie klasyczne, najbardziej czyste combo jakie jest. Mówiłeś o reverbach, a z chorusów korzystasz? Właśnie mało, szczerze mówiąc. Mam chyba jeden tutaj. Najbardziej przekonuje ci czyste brzmienie z pogłosem. Znaczy, nie, to wszystko zależy od piosenki. Akurat mam taki jeden numer, gdzie ten chorus jest dość kluczowy, ale to jest akurat na innej gitarze, ale... No. No jest też bardzo taki delikatny w tym wypadku. Ale to jest chyba jedyny chorus akurat, który tutaj mam. Mówisz o tym, że na ucho układasz brzmienie, ale mówisz o odsłuchu w słuchawkach? Wpinasz te słuchawki do Helixa i tutaj słuchasz brzmienia? Znaczy... Czy patrzysz na monitory w domu? Jedno i drugie, ale przede wszystkim chyba monitory, które już u mnie jakby w moim domowym studiu mamy rzeczywiście, znam je bardzo dobrze i na nich sobie porównuję te soundy. Porównuję je mniej więcej z soundami, które są na płycie, że mniej więcej pasmowo były powiedzmy podobne. Albo inne, jeżeli na przykład zdecydujemy się, że niektóre numery przearanżowujemy i załóżmy jest więcej miejsca w aranżu, przez co jest więcej miejsca na samą gitarę, wtedy załóżmy jest troszeczkę szersze w paśmie. Nie wiem, podbijam dołu, podbijam góry. Wszystko właśnie jakby sam numer dyktuje. No, ale właśnie tutaj tak jest, że jest powiedzmy... To jest tego typu reverb i mamy... Taki dość właśnie ambientowy. Możemy też próbować nawet robić obydwa naraz. Bardzo fajnie działa. Tylko jakiś delikatniejszy delay. Oczywiście mamy też tap tempo. Tutaj z reguły sobie właśnie na górze często robię jakiś mocniejszy delay. No i taki właśnie też jest. I to jest podbicie. Wydaje mi się, że też mam tutaj kaczkę ustawioną. Zaraz się okaże. Że w zasadzie mogę tak naprawdę grać koncert na jednym patchu. Reszta to jest kwestia dokładnych ustawień. No ale właśnie akurat ten patch to jest taki patch, powiedzmy chcę się spotkać z kolegami na jam session i tu mam mniej więcej wszystko w jednym. A tak, jeżeli gram swój set solowy z zespołem, to mam właśnie każdy numer mam pod osobnym patchem i tam staram się mniej więcej odzwierciedlać ilość powiedzmy pogłosu, wiadomo tap tempo delaya, ilość delaya, długość delaya do tego numeru i mniej więcej charakter soundu, więc... Dopasowujesz długość delaya do tego, co gracie z zespołem, czy zespół Oczywiście. dopasowuje się do tego, jak ty grasz?
Ale to jest dobre pytanie. Przeważnie chyba robię to tak, że dopasowuję powiedzmy ilość delaya do tego, co jest w nagraniu. Chyba że właśnie tak jak wcześniej mówiłem, że się okaże, że trochę na potrzeby, nie wiem, grania na żywo, powiedzmy nie do końca sprawdza się to, co było na nagraniu, więc delikatnie to zmieniamy i wtedy to już jest takie, nie wiem, szukanie jakiegoś kompromisu. Myślę sobie o tym, bo jak planujesz sobie brzmienia i zapisujesz ustawienia w domu, no, potem może się okazać, że scena trochę weryfikuje te ustawienia, nie? Trochę Bywa tak, czy? Znaczy my mamy zamiar teraz grać na uchu, a wcześniej też zdarzało mi się dość często grać na uchu w przypadku grania na przykład z Pliniem, gdzie tam z kolei wszystko idzie z jednego fraktala. I szczerze mówiąc nie, jakby wydaje mi się, że jeżeli jest dobra baza, którą już przetestowałem na swoich jakby monitorach studyjnych w domu i widzę, znaczy słyszę, że to się mniej więcej sprawdza i że pasmowo jakby się mniej więcej zgadza, to wydaje mi się, że później już jest kwestia dźwiękowca, który musi walczyć z tym, żeby to wszystko domiksować, ale wychodzę z tego założenia, że im bliższe to będzie mniej więcej w nagraniu, które też sam miksowałem, więc już mam mniej więcej wizję tego, jak to powinno brzmieć, to później dźwiękowiec będzie miał mniej roboty. No chyba, że się okaże, że właśnie, tak jak mówiłem, zmieniamy kompletnie numer, to wtedy szukamy rozwiązania razem. Tu są długie rewerby, długie delaye. To też trochę jakby potrafi oszukiwać muzykę, prawda? Zastanawiam, zadając pytanie, czy używasz tego urządzenia do ćwiczenia na instrumencie, czy raczej nie? Niekoniecznie. Ja używam tego urządzenia do odgrywania tych swoich numerów, które w dużej mierze mają takie bardzo ambientowe soundy, ale jeżeli ćwiczę na gitarze, to bardzo często też ćwiczę w ogóle bez podpinania. To jakby zupełnie na sucho. Albo jeżeli ją podpinam, jeżeli ćwiczę jakąś stricte taką rzecz, która wymaga jakiegoś właśnie wyćwiczenia konkretnej techniki, to raczej nie maskuję tego taką ilością efektów. Nie chodziło mi o maskowanie, tylko właśnie o samo ćwiczenie, że lżej się gra na gitarze, jak jest delay, prawda? To wiadomo, na instrumencie, bo można mniej zwracać uwagę na przykład na tak dźwięk. No tak. Chociaż ja powiem szczerze, że nie lubię za bardzo grać solówek w momencie, jak mam mocny delay, a jak już go mam, to strasznie lubię ścinać bardzo dużo góry, bo nie ma nic bardziej wkurzającego dla mnie, jak gram, powiedzmy, rozwijam solówkę i już słyszę, że ten delay tak bardzo powtarza ten dźwięk, że jakoś mnie to rozprasza. Zdecydowanie bardziej wolę na przykład rozwijać solówki na jakimś lekkim pogłosie, który jest taką poduchą gdzieś tam pod spodem. No, w każdym razie tak, a jeżeli jest już ten delay, to przeważnie jest to jakiś analogowy delay, który jest bardzo ciemny. Sporo też twojej gry polega na improwizacji, nie? Na słuchaniu siebie. Bywa tak, że korzystając z tak długich pogłosów albo z takich brzmień, jesteś na przykład w pewnym dniu niezadowolony z brzmienia i wyłączasz Helixa i grasz na samym czystym, bo cię poniesie na przykład. Albo odwrotnie, włączasz długie rewerby, żeby grać mniej dźwięków, a żeby bardziej to się niosło w dal. Tak, to chyba bardziej w to stronę, że jakby wszystko zależy od nastroju. Załóżmy, nie wiem, dzisiaj mam ochotę pograć sobie bluesa, to prawdopodobnie ustawię coś na zasadzie jakiegoś krótkiego, sprężynowego pogłosu. Coś, co nie jest jakoś bardzo właśnie ciągnące się. A czasami mam ochotę po prostu pograć sobie jakąś ambientową muzę i wychillować i przy okazji poimprowizować, więc wtedy ten sound będzie tego typu. Także to wszystko chyba kwestia nastroju i tego, co chce się zagrać. Wspominaliśmy w naszej rozmowie o tym, że w okresie lockdownu komponowałeś nową muzę. Czy ta nowa twoja muza będzie też z długimi dźwiękami, między dźwiękami? Tak, zdecydowanie jakby tak. Wydaje mi się, że to chyba trochę zmierza w tym kierunku, ale też z doświadczenia wiem, że to zupełnie może się zmienić za jakiś czas, ale chyba strasznie jestem zainteresowany właśnie graniem, przestrzenią i pauzami w muzie. Też strasznie jakby zainteresowałem się songwritingiem i w ogóle właśnie takim pewnie pisaniem piosenek, cokolwiek to znaczy, ale jestem strasznie zainteresowany taką jakby powiedzmy powiedzeniem miejmy nadzieję, dużo ważnych rzeczy albo bardzo twórczych i takich otwierających głowę, ale poprzez małą ilość treści, w sensie informacji, żeby to nie był taki natłok wszystkiego, tak jak może trochę było wcześniej, tylko żeby to było takie krótkie, zwięzłe i na temat, powiedziane muzycznie powiedzmy.
Czyli zwrotka, refren, zwrotka, refren. Znaczy, Modulacja. trochę tak, jeśli chodzi o strukturę, to tak, ale też przez samą treść tego. Ilość dźwięków, czy nawet właśnie bardziej zabawa samym groove'em i feelingiem tego, aniżeli zastanawiałem się, czy ten riff ma wystarczającą ilość dźwięków, albo czy ten riff pokazuje to, że wyćwiczyłem ostatnio tą technikę na przykład. Bo to jest takie stricte gitarowe myślenie, które... To w prostocie siła, proszę pana. Bo Diddley był taki gitarzysta, nie wspominający o Bobie Dylanie, który grał piosenki na jednym dźwięku, więc da się to zrobić. Tak. A powoli próbowałem się ostatnio trochę wkręcać. Myślę, że to jest jeden z takich artystów, którego będę A zaczął. byłbyś w stanie pisać dla kogoś? To są twoje dźwięki, twoje emocje. Jakby ktoś wykonywał niekoniecznie ten utwór tak, jak ty sobie go wyobrażałeś. Nie wiem, chyba nie mam doświadczenia na tym polu. Ciężko Kiedyś mi Kazik mi stwierdzić. powiedział o takiej historii, że Muniek go zapytał, żeby Kazik napisał dla niego tekst. I Kazik mówi, wiesz co, nie mogę napisać dla ciebie tekstu, bo jak napiszę dobry, to sam będę go chciał śpiewać, a jak napiszę zły, to tobie złego nie dam. Może coś w tym być, no. Nie wiem, musiałbym mieć z tym doświadczenie, ale było na przykład tak, że na ostatniej płycie udało mi się zwerbować Paulinę Przybysz do jednego z numerów i to w ogóle też było trochę przypadkiem, bo mieliśmy wspólnych znajomych, ale tu akurat był przykład taki, że ja miałem powiedzmy jakąś strukturę numeru i wysłałem jej ten numer. Koniec końców, jak zgodziła się zaśpiewać, ale bez... powiedziałem jej tylko mniej więcej, jaki miałem zamysł na tekst i kiedy ten numer powstał, to się działo wtedy w mojej głowie. Może się tym sugerować, może w ogóle się tym nie sugerować. I to było fajne, właśnie gdzieś tam to mniej więcej podłapała tekstowo, ale zrobiła zupełnie swoją rzecz. I to było takie chyba moje pierwsze doświadczenie, gdzie... trochę jestem mimo wszystko control freakiem. Jak wcześniej współpracowałem z wokalistami, to raczej starałem się dyktować to, co wcześniej napisałem, a tu było zupełnie inaczej i kurde, powiem szczerze, że to był jeden z najlepszych momentów pracy nad tą płytą, że dostaję po prostu wokale napisane przez inną osobę, gdzie słyszę, że ona poświęciła na to jakiś tam czas i mówi jakieś pewnie rzeczy dla niej ważne i ja do tego mogę dokończyć ten numer i to było super. To było fajne doświadczenie. Dużo muzyki ci życzę w takim razie, samych sukcesów, zdrowia przede wszystkim, dużo płyt i Dzięki wielkie. nie zmieniaj się. Zostań Dziękuję. taki, jaki jesteś. Dzięki Jakub wielkie. Żytecki był z nami. Dziękujemy, a Jakub zagra już za tydzień. Do zobaczenia. Dzięki.